Witajcie. Cześć. Dzisiaj taki trochę temat, o którym wolelibyśmy tak naprawdę nie nagrywać, ale trochę temat rzeka. Temat rzeka, ale uważamy, że warto nagrać, uważamy, że warto piętnować takie negatywne sytuacje, które się w naszym życiu dzieją, bo jednak nagrywanie tego, pokazywanie tych wszystkich patologii, które istnieją, powoduje to, że ta świadomość w społeczeństwie rośnie i tak naprawdę według mnie można wiele rzeczy poprawić, dlatego dzisiaj postanowiliśmy nagrać materiał o tym, jakie są patologie w polskiej służbie zdrowia. Oczywiście my nie znamy wszystkich i nie znamy, pewnie bywały takie sytuacje o wiele gorsze, ale my może opowiemy trochę z naszej perspektywy, z naszych historii. Niestety tak się sytuacja potoczyła, że w ciągu ostatnich 2 lat mieliśmy z tą polską służbą zdrowia Więcej do czynienia niż byśmy chcieli. Więcej do czynienia niż w zasadzie przez całe życie do tej pory, więc trochę tych sytuacji takich wiemy i uważamy, że warto opowiedzieć. Może powiemy też, co było takiego w miarę pozytywnego, ale co było takiego najbardziej negatywnego i co jest najbardziej godne takiego, takiej powiedzenia o tym, żeby po prostu piętnować te sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Ja opowiem to ze swojej perspektywy na przykładzie tej mojej choroby nowotworowej. Nie będę wracał do wielu tam rzeczy, które były wcześniej, bo to opowiadałem całą tą historię w przypadku tego, jak opowiedziałem o tym, jak dowiedziałem się o tym, że mam nowotwór, ale opowiem o takich sytuacjach, które się dzieją jakby na bieżąco. Opowiadaj. Więc słuchajcie, taka największa jakby słabość polskiej opieki zdrowotnej to są lekarze specjaliści, według mnie. Czyli nie jest problem tak bardzo poważny w lekarzach rodzinnych, bo lekarza rodzinnego można wybrać, można zmienić. Jest oczywiście problem tego typu, że czasem jak jest się nawet prozaicznie chorym na jakieś zwykłe przeziębienie, to zanim się człowiek doczeka wizyty u lekarza, to może już wyzdrowieć. Znaczy tak, my tak mówimy, mamy świetną lekarz rodzinną i tutaj nie można się do niej przyczepić, ale ja pamiętam grubo parę lat temu, jak byłam u lekarza z chorym gardłem, oglądał, i to było przed pandemią, żeby nie było, oglądał mnie z 2 metrów i w ogóle się nie zbliżał i nie mam zielonego pojęcia, na jakiej podstawie on chciał mnie zdiagnozować, bo ja nie wiem, to była w ogóle jakaś żenada. Tak, to jest prawda, że właśnie tak samo jak i wśród lekarzy specjalistów zdarzają się lekarze porządni, jak i kiepscy. Według mnie rozwiązaniem tej sytuacji byłoby ocenianie lekarzy przez pacjenta. Według mnie to powinno być podstawowe kryterium też zarobków lekarzy, bo tutaj często oczywiście większość lekarzy zarabia bardzo dobrze, ale są też lekarze tacy właśnie, czy to rodzinni, czy to bez specjalizacji, czy młodzi, którzy narzekają, że te zarobki ich nie są takie, jakby chcieli. I powiem tak, i tutaj wydaje mi się, że tym głównym kryterium powinno być tak naprawdę sprawność lekarza, czyli jego zaangażowanie. Dokładnie. Bo bez sensu, żeby wizyta u 2 lekarzy podobnej specjalizacji kosztowała tyle samo, kiedy jeden lekarz wykonuje swoją pracę bardzo rzetelnie, a drugi to jest na zasadzie psychologii. Przyjmę, odhaczę sobie w systemie, żeby NFZ mi zapłacił. Natomiast nic jakby nie zrobię. To jest takie... My mamy akurat po wielu próbach mamy teraz dobrą lekarz rodzinną, pani doktor naprawdę się spisuje. U niej wizyta wygląda w ten sposób, że zazwyczaj wizyta trwa pół godziny, czasem 40 minut. Pani doktor wypytuje wszystko po kolei. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, wysyła nas do lekarzy specjalistów, wyrobi kompleksowe badania, nie ma z tym żadnego problemu. W momencie, kiedy tutaj ja miałem problem nowotworowy, nie było też problemu z tym, bo to lekarz rodzinny wystawia kartę DILO w przypadku, kiedy jest bardzo poważne ryzyko już, że ten nowotwór może być, i w przypadku oczywiście, kiedy ten nowotwór jest stwierdzony i na podstawie tego później dopiero następuje leczenie. Więc tutaj akurat pod tym względem nasza pani doktor się spisuje, ale o wiele gorzej wygląda
z lekarzami specjalistami. Oj tak, no przez ostatni czas Norbert jakby badał różne rzeczy, bo wiadomo, przy różnych badaniach wychodziły też rzeczy, które należało sprawdzić, więc tych specjalistów było bardzo dużo. No i tu pojawia się problem, bo wiadomo, że do dobrego lekarza są bardzo, bardzo długie kolejki i tutaj jest taka patologia może nie bardziej nie związana z lekarzami samymi, tylko z pacjentami, którzy zapisują się do lekarza, nie przychodzą na wizytę, ale jakby blokują kolejkę. Problem jest, Basia, też taki, że jeśli na przykład ty jesteś chora, przykładowo masz chore gardło, chcesz się zapisać do lekarza, no i już tak cię to gardło boli, że zamiast iść dzisiaj czy jutro, no to pierwszy wolny dzień, termin jest za tydzień, zapisujesz się za tydzień. Było za 2, jak albo za 2, zapisujesz się za 2 tygodnie, ty za 2 tygodnie to albo wyzdrowiałaś, albo leżysz w szpitalu. Ale jeżeli nie odwołasz tej wizyty, z której nie chcesz skorzystać za te 2 tygodnie czy za tydzień, no to szachujesz komuś termin, który w międzyczasie zachorował i on by mógł iść za 2 dni albo następnego dnia. Dlatego ja uważam, że każda wizyta, na którą pacjent nie przyjdzie, powinna być płatna. O tak. To jest bardzo dobry pomysł. Każdy by odwoływał i nie byłoby problemu. Wystarczy, żeby jeśli wizyta u lekarza NFZ kosztuje, na przykład porada lekarska kosztuje, NFZ płaci za to 200 zł lekarzowi czy 100 zł, nie wiem jakie tam są stawki, no i pacjent się nie zjawił, to pacjent płaci połowę tej kwoty. Tak, obciążać go połową kwoty. Czyli na przykład NFZ skasowany jest z lekarzy, za to kasuje 200, 100 płaci pacjent, który nie przyszedł na wizytę. Tak. Chyba że odwołał. No to sprawa rozwiązana. Ciekawa jestem tylko, jakby to weryfikowali później, żeby sobie jakieś przychody nie wpisywały fikcyjnych, tych później kasowało ludzi, no ale człowiek by się od razu o tym dowiedział, więc mógłby się... Słuchajcie, to wszystko w momencie internetowych kont pacjenta, systemów informatycznych, wszystko da się zrobić. Okej, bo trochę mi przerwałeś, bo chciałam powiedzieć o tych specjalistach, że w momencie, kiedy szukacie specjalisty, no i wiadomo, chcecie się jak najszybciej dostać. I oczywiście są strony i z NFZ-u, gdzie możecie sprawdzić kolejki do danego specjalisty, no można dzwonić, są różne portale wyszukiwania, no ale problem polega na tym, że ci specjaliści, którzy mają termin na już, zazwyczaj są słabi. Do dobrego specjalisty jednak trzeba swoje odczekać. I no, to też jest problem, bo wiecie, jest jakaś przychodnia, która zatrudnia lekarza tylko po to, żeby mieć, bo jest zapotrzebowanie, a ten lekarz nie jest najlepszym lekarzem, nie jest zweryfikowany w żaden sposób, ale jakby zatrudniają go po to, żeby ten NFZ jakby za każdą tą wizytę, która jest bardzo często bezsensowna tak naprawdę. Ja może podam przykład tej sytuacji. Tak płaci, w momencie, kiedy stwierdzono mi ten nowotwór i już byłem po operacji jakby usunięcia tego nowotworu, cały czas miałem mocno podwyższone markery, więc jakby i lekarz gastrolog, i endokrynolog jakby szukali powodów, co tam się dzieje. Ponieważ też nie do końca dobrze wychodziły mi badania krwi, dostałem skierowanie do hematologa. W ogóle działa to tak, że w momencie, kiedy nawet macie nowotwór, a macie nowotwór tak jak ja na jelicie grubym, to do takiego hematologa nie macie przyspieszonej ścieżki, tylko czekacie tak jak każdy inny. Czyli tu, gdzie macie nowotwór, to do tych specjalistów jest ta szybka ścieżka i jesteście pacjentem onkologicznym i czekacie do 2 tygodni powinniście być przyjęci. Tak to w praktyce troszkę się wydłuża, bo to często jest do miesiąca, bo ktoś was przyjmie, ale przekieruje was dalej, więc często to się wydłuża do miesiąca, ale tutaj ta karta DILO to w miarę działa. Nie super, ale w miarę działa. To jest na pewno jakimś rozwiązaniem dla pacjentów nowotworowych, bo wiadomo, że czas wtedy jest kluczowy. Ale idziecie do innego specjalisty, tam czekacie normalnie. I słuchajcie, ponieważ potrzebowałem iść do hematologa, Basia gdzieś znalazła jakiegoś hematologa, na którego trzeba było czekać 2,5 miesiąca. Normalnie, lepiej chyba. Czy pół roku. Na pół roku. Czy pół roku. To był jedyny hematolog, bo wszyscy pozostali do wszystkich pozostałych musiałem czekać rok. Ponieważ w międzyczasie miałem inne leczenie, a ten hematolog jakby nie był inaczej, ponieważ szukaliśmy z lekarzami, co się tam dzieje, to on był jakby z jedną z dróg, ale inne leczenie trwało w trakcie. Nie zdecydowałem się na wizytę prywatną, tylko po prostu zdecydowaliśmy, że poczekam na tego hematologa. Po tym pół roku, oczywiście w trakcie trwało leczenie onkologiczne, po tym pół roku
trafiłem do tego hematologa. To była pani hematolog w Będzinie przy szpitalu. Nie będę wymieniał nazwiska, bo ja też tutaj, słuchajcie, nie chcę z nikim po sądach chodzić, ale na koniec oczywiście odpowiednią opinię wystawiłem w internecie, ale jak ta wizyta wyglądała? Pani doktor przyjmowała bodajże, już nie pamiętam, bo to już było kilka miesięcy temu, ale miała przyjmować przez 5 godzin, bodajże od godziny 13. Ja byłem chyba 3. czy 4. w kolejce. Później miałem drugą wizytę jeszcze właśnie na endokrynologii w Katowicach, więc wziąłem sobie tam 3 godziny, miałem między jedną a drugą wizytą. Pani hematolog spóźniła się na przyjęcie swoich pacjentów ponad 2 godziny. Czyli miała przyjmować od 15, przyszła po godzinie 17. Tak? W każdym razie ponad 2 godziny się spóźniła. Zaczęła, pacjentów było zapisane do niej, nie wiem, może 20 osób. Więc jeśli ona miała 4 czy 5 godzin, to sobie możecie wyobrazić, ile przyjmowała pacjentów. Pacjentów przyjmowała na zasadzie wszedł, dostał receptę, wyszedł. No i ja oczywiście, ponieważ jakby już znam trochę, jak ta służba działa, przygotowałem sobie wszystkie dokumenty, cały stos badań krwi z ostatniego 1,5 roku jej podałem. Ona tak pobieżnie te badania przejrzała, powiedziała do mnie w ten sposób, no raz lepiej, raz gorzej. Ja mówię, że tutaj te białe krwinki, limfocyty, no nie wygląda to dobrze, prawie nigdy to mi nie wychodzi w normie. A ona mówi do mnie, no raz lepiej, raz gorzej. No zobaczymy, do końca to nie wiadomo. I jakby w zasadzie nic mi nie powiedziała. Cała wizyta u pacjenta, który przynosi jej 15 wyników badań krwi z ostatniego okresu, gdzie ona cokolwiek mogłaby powiedzieć, zleciła mi kolejne te same badania krwi i powiedziała, żebym przyszedł do niej za chyba 4 miesiące. I wizyta może trwała 5 minut. I teraz słuchajcie, po co taka wizyta w ogóle? Po co ten lekarz, tak? Czyli ona nawet dokładnie tych badań nie przejrzała, nie zleciła mi nic dodatkowego, co miałem do tej pory, zleciła mi to samo i nie postawiła żadnej diagnozy na podstawie tych wyników, które ja jej dosłałem, nie zleciła żadnych nowych badań i kazała mi przyjść po kilku miesiącach, nie wiadomo na co i po co. Oczywiście zrezygnowałem z tej wizyty, zrezygnowałem z tego lekarza, tylko wiecie co? Po co ten lekarz w ogóle przyjmuje? Jeśli on nawet nie jest zainteresowany obejrzeniem wynikiem, tymi badaniami, nie jest zainteresowany jakąkolwiek diagnozą. Bo wiecie, jeżeli jeszcze by zaproponowała coś szukać, zastanawiałaby się, no to okej, wiadomo, że jak człowiek przychodzi do lekarza, to on nie postawi wam diagnozy o tak, cyk, nikt tego nie oczekuje. Tak, ja tego nie oczekuję. Ale no cokolwiek, nie, no bo ona widziała ileś tych samych badań i zleciła kolejne te same, no gdzie jest Wiecie, jeśli w 5 czy 6 badaniach jakieś powiedzmy tam limfocyty, monocyty, białe krwinki, one nie są w normie i widzimy, że przez 1,5 roku one nie są w normie. I różne te, bo ja naprawdę miałem tą morfologię ze względu na nowotwór dość dokładnie badaną i miałem i przed operacją i po operacji, więc jakby był cały przekrój tych badań, które nadal się nie poprawiały, dlatego też lekarze szukali, co się dzieje i dlatego też dostałem to skierowanie do hematologa. I ona nadal nie potrafi w żaden sposób tego zdiagnozować i nawet poprowadzić dalej. Żadnego zlecenia, nic kompletnie, tylko zleca mi dokładnie te same badania, które miałem i każe mi przyjść za 4 miesiące, no to po co taki w ogóle lekarz, po co w ogóle takie badanie? No nic nie usłyszałem od tego lekarza. Słuchajcie, mało tego, takie sytuacje są częste. Później dopiero się zorientowaliśmy, że po prostu kiedy weszliśmy w opinię tego lekarza i zaczęliśmy sprawdzać, te opinie były naprawdę fatalne. Tak? Akurat moment, kiedy umawialiśmy tego hematologa, był krytyczny, bo to był ten największy jakby... Tak, to wtedy umawialiśmy naprawdę wielu specjalistów, bo to był taki pierwszy rzut takich bardziej skondensowanych badań, wiecie, tego było dużo i po prostu trzeba było odhaczyć każdego specjalistę.
No, wtedy, kiedy szukaliśmy tak naprawdę, jak tu z tym nowotworem sobie poradzić i oczywiście czas, od kiedy umówiliśmy do tego, kiedy udało mi się dostać, to był taki, że pewne rzeczy się po drodze wyjaśniły, ale ponieważ jakby i endokrynolog, i gastrolog uważali, że tutaj różne rzeczy trzeba sprawdzić, no to zdecydowałem się, żeby do tego hematologa iść. Później powiem wam, że całkowicie z tego zrezygnowałem, bo uważam, że jak mam do takich specjalistów chodzić, to naprawdę w ogóle nie warto chodzić do żadnego, bo to nie ma żadnego sensu. Ja kilka godzin się wysiedzę w przychodni, gdzie się mogę jeszcze zarazić czymś, bo często ludzie przychodzą chorzy, przyziębieni i tak dalej, kaszlą, kichają. I w momencie, kiedy ja jeszcze leczę się onkologicznie, jestem po operacji i tak dalej, to nie jest skazane tam tyle godzin w takim miejscu przebywać, bo to moja odporność jest bardzo słaba, tak? Więc tragedia. Tak, ale jakby na obronę specjalistów oczywiście są lepsi lekarze i gorsi lekarze. Mieliśmy też taką sytuację, że Norbert miał skierowanie od nerek jest nefrolog. Od nerek jest nefrolog. Oczywiście nie udało się szybko zorganizować, bo to też była ta pula takich wielu tych specjalistów. Nie udało się zorganizować lekarza, żeby szybko Norberta przyjął, ale do specjalistów, do których dzwoniłam, trafiłam na taką lekarkę, która poprosiła mnie o wyniki Norberta badań, przedstawiła mi, ona jakby telefonicznie, jakby z własnej inicjatywy powiedziała, że na spokojnie, że się nie spieszy, że wyniki są w miarę okej. To chodziło przede wszystkim o do operacji, co jest potrzebne. Keratyninę. Powiedziała, że na spokojnie nie trzeba się spieszyć, ale wiecie, ten lekarz pochylił się nad tym i on za to nie miał jakby zapłacone, bo ona udzieliła mi takiej konsultacji telefonicznej, ona nigdzie nie widniała, nikt nie Tak, to była taka sytuacja krytyczna, bo ja wtedy przygotowywałem się do operacji i wiecie, i tam jakieś dziwne rzeczy powychodziły i rzeczy nie grały i nie wiadomo było, jak to ugryźć i szukaliśmy wtedy pomocy, po prostu dzwoniliśmy po wszystkich przychodniach, jakby tłumacząc, jak sprawa wygląda. Bo Norbert dostał skierowanie, ale oczywiście nie dało się nigdzie dostać, więc jakby tutaj wtedy zdarzały się takie odruchy ludzkie wśród tych lekarzy i rzeczywiście zdarzały się osoby, które pomagają. Tutaj bardzo ważna rzecz, my nie chcemy absolutnie kategorycznie negować wszystkich lekarzy, bo zdarzają się lekarze z powołania. Oczywiście ich nie ma zbyt dużo i jeśli już traficie, w zasadzie zawsze tak jest, jeśli się trafi na porządnego lekarza, to każdy się go trzyma. I tutaj dlatego problem jest taki, że ci najlepsi lekarze mają takie obłożenie i ja uważam, że tutaj system NFZ-u powinien działać całkowicie inaczej, powinien premiować tych lekarzy, powinni oni zarabiać lepsze pieniądze i tutaj powinno być pewnie kilka kryteriów. Przede wszystkim to te opinie od pacjentów, ale nie jakieś anonimowe. Wystarczyłoby, żeby pacjent w swoim internetowym koncie pacjenta mógł ocenić jakość usługi. Jakość usługi i sprawa byłaby bardzo prosta. Moglibyśmy ocenić tego lekarza, ocenić tego, który jest fatalny, ocenić tego, który jest super i sprawa wyglądałaby dużo lepiej. Ten lekarz, który byłby dobrze oceniany, on nie musiałby nigdzie prywatnie przyjmować. Zaraz przejdziemy w ogóle do tych patologii już takich bardzo poważnych, jak wygląda przyjęcie na oddział i tak dalej, bo o tym należy na pewno dużo powiedzieć. Ale ten lekarz dobry zarabiałby dobre pieniądze, mógłby obsługiwać dużo pacjentów i nie musiałby absolutnie przyjmować prywatnie, nie musiałby, a ci lekarze kiepscy niech sobie pracują gdzie chcą i niech szukają pieniędzy najlepiej w ogóle w innych branżach, bo często się nie nadają. Naprawdę są sytuacje, gdzie się lekarze kategorycznie nie nadają. Słuchajcie, najgorsza sytuacja, jaką się spotkałem, to dostałem skierowanie do ortopedy. Ponieważ miałem taką narośl na nodze, sprawa ciągnęła się 2 lata. Jak wyszedł temat tego nowotworu, ponieważ tam była narośl i tam był guzek, więc na samym początku nie było wiadomo, czy to jest związane z nowotworem, czy z czymś innym i tak dalej, więc jakby dostałem skierowanie do ortopedy. Ortopeda, czekałem na to najpierw kilka miesięcy na tą wizytę, później po kilku miesiącach ortopeda skierował mnie na rentgen. Oczywiście ten rentgen nic nie dał. Po następnych kilku miesiącach ortopeda w ogóle, do którego poszedłem, słuchajcie, nie dotknął mojej nogi
żeby dotknąć tą narośl, która jest na nodze, nawet w rękawiczkach. On nie dotknął. On tak stał na mnie, jak ja tutaj do Basi i z metra pokazywał to tam, tak? I nie dotknął, słuchajcie, tej narośli, którą ja miałem pod skórą. Tak wyglądało badanie. Później jak sobie sprawdziłem w internecie, to ortopeda miał chyba na znanym lekarzu opinię 2/5. Także możecie sobie wyobrazić, jaki ten ortopeda. Słuchajcie, więc tak, najpierw mi skierował na rentgen. Oczywiście ten rentgen nic nie dał. Po kolejnym pół roku czekania zrobił mi rentgen, dostałem skierowanie do szpitala na usunięcie tego. Oczywiście czekałem na jedno, na drugie. To wszystko tak, trwało. To nie jest tak, że jak dostajecie skierowanie do szpitala, od razu idziecie do szpitala, bo musicie iść na taką konsultację odnośnie przyjęcia do szpitala, na którą też troszeczkę, no nie tak bardzo, ale no chyba 2 tygodnie musiałeś czekać z tego co tak, pamiętam. Wizyta u ortopedy trwała minutę. Potem na tej rozpisce wykonane usługi, porada lekarska, asysta pielęgniarska, to NFZ skasowany za wszystko oczywiście. Wizyta trwała minutę, lekarz nawet nie dotknął tej nogi. Dał mi skierowanie do szpitala. Dał mi skierowanie do chirurga, żeby to usunąć. Oczywiście miesiącami czekałem na to, żeby dostać się najpierw do poradni chirurgicznej. Po jakby kolejnych kilku miesiącach, kiedy dostałem się wreszcie do poradni chirurgicznej, już pewnie minęło rok czasu od kiedy ta procedura się zaczęła. Jakby to był nowotwór, to by pewnie wyrósł jak głowa. Nagle się w tej poradni chirurgicznej okazało się, że w ogóle to wszystko, co do tej pory, to jest całkowicie bez sensu, trzeba zrobić rezonans. Czekałem kolejne 3 czy 4 miesiące na rezonans. Jak zrobiłem rezonans, czekałem kolejny miesiąc czy półtora na wynik. Jak zrobiłem wynik, zapisałem się znowu do tego lekarza, na którego znowu czekałem miesiąc. Jak dostałem się do tego lekarza, no to lekarz jakby pyknął, że tak, że trzeba to usunąć. Jak stwierdził, że trzeba to usunąć, to próbował się Norbert zapisać. To próbowałem się zapisać na oddział i powiedzieli mi, że muszę czekać 2 lata. 2 lata, tak, bo na początku powiedzieli, że jest wstrzymane, w ogóle najpierw to było, że jest wstrzymane do końca roku, bo jakby już wyczerpali pulę zapisów na ten rok, a potem w styczniu się okazało, że musisz 2 lata czekać, jakoś tak to było. To w końcu po konsultacji z drugim lekarzem, który przyjrzał się tej dokumentacji, obejrzał to wszystko, że to jest po nowotworze i tak dalej, no to jakby zmienili ten termin i przyjęli mnie chyba po kolejnych 2 czy 3 miesiącach, no bo jednak stwierdzili, że skoro to jest po nowotworze, skoro dokładnie nie wiadomo i jest ryzyko, że coś tam może być nie tak, no to jednak warto byłoby to usunąć. Na szczęście to nie było I po 2 latach od całej tej sytuacji wreszcie mnie przyjęli do szpitala, wycięli mi tą narośl. Słuchajcie, okazało się, że ta narośl to było szkło, które dostało się tam po tym wypadku, które miałem jako 18-latek, czyli 24 lata temu. Tak, Norbert bardziej był związany, bo już znał to szkło 24 lata, to dłużej niż mnie. No ale wyobrażacie sobie szkło? No, 24 usunęli mi to ciekawe, że to szkło w ogóle nie wyszło z tej nogi, ale obrosło jakąś tam tkanką i więc to nie było żadne nowotworowe, nie było to żadne, no po prostu było to jakieś tam szkło. Lekarze bardzo zdziwieni byli, jak to szkło wyciągnęli z tej nogi, no ale wyciągnęli. I co się później co się wydarzyło? Jak się to wszystko wygoiło, to w efekcie teraz, jak się dotknę w tym samym miejscu, to tam, gdzie była ta narośl, to nadal ta narośl jest. Ale bez szkła. Może trochę mniejsza, ale nadal jest. Czyli prawdopodobnie cały zabieg i cała 2-letnia operacja została wykonana, ale chyba niedokładnie. Wiecie co, już odpuszczę to, bo jak zostało tam jakiś kolejny odłamek szkła, to już chyba będę z nim żył. Problem był taki, że to bolało. Że to bolało, stresowało mnie i w momencie, kiedy to wyczułem, a to był guzek, a ja już po nowotworze i pokazałem to lekarzom, no to lekarze też nie wiedzieli, co to jest. Tak, więc, że to może być na tle nowotworowym, więc tym bardziej chcieliśmy to ogarnąć. Więc jakby operacja została wykonana niedoszczętnie, nie udało się tego zrobić. Coś tam nadal zostało, nie wiem nadal, co tam jest w tej nodze, ale nadal przynajmniej czegoś się pozbyłeś. Czegoś się pozbyłem, nadal ten guzek jakiś tam w tej nodze jest.
Sytuacja jest śmieszna i przerażająca jednocześnie. No ale wiecie, 2 lata chodzenia po lekarzach, a na koniec tak nie jest to wszystko zrobione jak się należy, to takie trochę jest. No bo wiecie, wszystko fajnie, chodzicie do lekarzy, macie to w ramach NFZ, ale czekaj, no daj mi dokończyć. No. Ale płacicie za to. To trzeba mieć świadomość, że to nie są pieniądze z sufitu, tylko to jest z waszych podatków. Wy za to płacicie. Swoimi pieniędzmi. To nie jest tak, że ktoś pójdzie, oszuka NFZ i wyciągnie ileś tam pieniędzy z tego NFZ-u. To są wasze pieniądze. I to jest ważne. Dokładnie tak, ale co ja chciałem właśnie do tego powiedzieć? Że sytuacje już całkowicie patologiczne są takie, że wychodząc ze szpitala, znaczy inaczej, po usunięciu tego szkła zgłosiłem się na wizytę kontrolną i rozmawiam z tym lekarzem na tej wizycie kontrolnej. W zasadzie tam jeszcze nie było widać, że ta nałość nadal została, bo jeszcze ta noga była spuchnięta, ale oni tam musieli te szwy wyciągnąć po tym przecięciu i wycinaniu tego. I ja mówię do tego lekarza, że panie doktorze, jak tutaj u pana jestem, to na badaniach tomograficznych, które miałem, widać było, że mam jakby silne skrzywienie kręgosłupa i ten kręgosłup, no pewnie z uwagi na wiek, z uwagi na to, że kuleje, ten kręgosłup coraz bardziej mnie boli, tak? I pytam się lekarza, czy on widzi jakieś rozwiązanie, i pokazuje mu wyniki tam wcześniejszych tomografów, które tutaj były jakby okolicy miednicy, ale tam było. I było tam w opisie, że jakieś patologiczne skrzywienie kręgosłupa i czy tutaj on widzi, co ja mógłbym z tym zrobić. I co lekarz odpowiedział? Że ponieważ to jest inna sprawa niż do tej pory, to on w zasadzie żadnej porady, ani żadnego tutaj nie może jakby udzielić, mimo że tak naprawdę co do tych szwów i co do tego, co tam było, to się nic już nie dało zrobić, bo już to w zasadzie poszedłem do lekarza po nic. No i mówi mi tak, że no to wie pan co, może pan się zapisać do mnie do poradni, ale to jest inna sprawa, więc musi pan iść najpierw do lekarza rodzinnego, wziąć kolejne skierowanie i zapisać się do kolejki. No i słuchajcie, żeby on mi udzielił porady jakiejś, czy zlecił mi jakieś badanie, to patologia jest taka, że ja będąc już u niego i mogąc to wszystko wykonać, on każe mi iść do lekarza rodzinnego, gdzie ja najpierw muszę poczekać na wizytę u lekarza rodzinnego, ale powiedzmy, że to może być 2 tygodnie. Lekarz rodzinny mi wystawi skierowanie do niego do poradni. Tam będę musiał czekać kilka miesięcy, bo to jest nowa sprawa. I po tych kilku miesiącach może do niego się dostanę i jeśli on mi zleci cokolwiek, to znowu będę kilka miesięcy czekał. Czyli jakby ta droga od tej informacji do jakiegokolwiek badania, czy do czegokolwiek, to może będzie trwać pół roku. Tak, czas i pieniądze, bo to znowu rodzinny kasuje pieniądze, on za kolejną wizytę kasuje pieniądze, no produkcja wizyt. No. Po co? Chyba że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby NFZ płacił. I potem się okazuje, że NFZ płaci za wszystko, a to jest całkowicie bez sensu. Więc ja uważam, że jakby ten system jest absolutnie niewydolny, ale głównie niewydolny jest z powodu tego, że jest źle zorganizowany. Tak, że jest możliwość. Że jest możliwość, że NFZ jest naciągany. Tutaj lekarze pracują oczywiście nie wszyscy, ale wielu pracuje, najbardziej patologiczna sytuacja, o jakiej wam opowiemy. Nie będziemy mówić gdzie, bo my tutaj nie jesteśmy reporterami śledczymi, ale powiemy. Lekarz, ordynator w jednym szpitalu, w którym leżałem, pracował na oddziale, jednocześnie pracował na uniwersytecie, gdzie jakby w trakcie tej pracy lekarskiej pobierał etat za to, że jakby szkoli studentów. Dodatkowo pracował jako lekarz na drugim oddziale i jeszcze miał pół etatu na trzecim oddziale, wykonując te 3 prace jednocześnie. I my jakby wiemy to od osób, ze sprawdzonych źródeł na oddziale, w którym ten lekarz pracuje. Także ten lekarz pracuje na 3 etatach jednocześnie. Czy ktoś to w ogóle kontroluje? Ile ci lekarze pracują? I teraz najważniejsze pytanie, bo ten lekarz
popełnił błąd na samym początku mojej diagnostyki. Popełnił błąd, który jest ciężko udowadnialny, ale uważam, że spokojnie można było, jeśli ten lekarz miałby więcej czasu i mógłby się w to zaangażować, mógłby troszkę tą sprawą zająć się dokładniej. Oczywiście błąd, który ciężko będzie mi udowodnić, bo jakiś inny lekarz musiałby to wprost napisać. Co się nie zdarza. No nawet ostatnio słyszeliśmy, że co się zdarza już tylko w bardzo, bardzo patologicznych sytuacjach. Bardzo poważnych. Bardzo, bardzo poważnych, gdzie ktoś umrze i tutaj sprawa jest nie do obrony, a tutaj w takich sytuacjach, w których są jakiekolwiek wątpliwości, żaden inny lekarz na tego lekarza złego słowa nie napisze. Ale tu, i słuchajcie, i tutaj no, jak lekarz może dobrze leczyć, jeśli leczy jednocześnie na 3 etatach? Albo jeśli pracuje ciągiem 48 godzin. Jak on może dokładnie wykonywać swoją pracę? Jak NFZ może na takie sytuacje pozwalać? Słuchajcie, to są sytuacje karygodne i taki lekarz pewnie zarabia po 200 000 miesięcznie, bo jeśli to jest lekarz specjalista, to on potrafi 100 000 zarobić pracując w szpitalu i prywatnie, a jeśli ciągnie tych etatów ileś tam, to potrafi 200 000 miesięcznie zarobić, bo takie sytuacje skrajne są. No tylko jaka to jest praca, tak? Nawet jeśli on jest dobrym specjalistą, jak on może tą pracę wykonywać w jakikolwiek sposób efektywny, tak? To jest sytuacja karygodna i według mnie niedopuszczalna, bo potem te błędy się muszą zdarzać, tak? I na pewno się zdarzają. I słuchajcie, i to jest bardzo proste do zorganizowania. Kolejna bardzo poważna patologia, o której wszyscy wiedzą, to jest tajemnica Poliszynela, o której wszyscy wiedzą, a nikt z tym nic nie robi. Czyli jeśli wrócę jakby do początku mojej choroby, do tego jak pojawił się, do tego jak po pierwszej wizycie w szpitalu został u mnie stwierdzony polip na jelicie grubym, który nie został usunięty w pierwszej kolonoskopii. Dostałem skierowanie do szpitala na kolonoskopię. Przy asekuracji jakby oddziału chirurgicznego został ten polip usunięty. Jak się później okazało, w tym polipie był nowotwór, czego lekarz na początku nie zauważył, ale ponieważ ja nie chciałem robić sytuacji, jaka jest w Polsce powszechna, czyli zapisać się do jednego z lekarzy ordynatorów i przyspieszyć swoje przyjęcie do szpitala, bo dla mnie to jest sytuacja obrzydliwa. To znaczy obrzydliwa, bo jak wygląda ta droga? Najpierw, jeśli chcecie dostać się szybko do szpitala, musicie znaleźć ordynatora, który tam jest w tym szpitalu, który przyjmuje prywatnie, zapłacić mu za wizytę prywatną i dopiero tą drogą on organizuje wam przyjęcie do szpitala szybkie. I ja nie mogłem się na to zgodzić, mimo że to wyszłoby dużo taniej, wykonałem tą kolonoskopię prywatną, co dla mnie akurat źle się skończyło, bo ta kolonoskopia prywatna, jak pamiętacie, i usunięcie tego polipa nie było doszczętne, później była kolejna druga operacja, ale wiecie, bardzo trudno było znaleźć jakąkolwiek pomoc i lekarza, który jakby pochyliłby się nad tym. Do tej pory pamiętam rozmowę z młodą panią doktor na gastroenterologii w szpitalu, w klinice w Katowicach, gdzie poszedłem, aby umówić sobie wizytę właśnie na usunięcie tego polipa i mówię, bo już jakby trochę zgłębiłem temat i mówię do pani doktor, która wyznaczyła mi termin za jakieś 7-8 miesięcy i mówię do pani doktor, że a co jeśli na przykład okaże się, bo ten polip miał 1,5 centymetra, co jeśli okaże się, że ten polip to jest nowotwór? A pani doktor mówi mi, że jeśli my mielibyśmy każdemu z takim polipem ustalać termin, to my byśmy tutaj nic nie zrobili i to na pewno nie jest żaden nowotwór. Ja do niej mówię, no wie pani co, no może w pani sytuacji to jest zła sprawa. Dla mnie jest sprawa bardzo poważna, bo no może się okazać, że to jest nowotwór, a jak jeśli wy mnie przyjmiecie za
7 czy 8 miesięcy do szpitala, to sprawa może być już naprawdę bardzo poważna. Ona powiedziała, że kategorycznie nie i tego terminu nie może przyspieszyć. Bo wiecie, też trochę inna sytuacja jest, jak idziecie na kontrolną taką kolonoskopię, że jeszcze nie macie świadomości, czy tam coś jest, czy nie jest, no to wiadomo, że terminy są, jakie są, ludzi jest, ile jest i czekacie na to, ale jak już wiecie, że tam coś jest i nie zostało to usunięte za pierwszym razem, ale to tam jest, nie? To Tak. nie jest tak, że idziecie sobie na kolonoskopię raz na jakiś czas, na którą należy chodzić, żeby się badać i sprawdzać, tylko i nie wiecie, że tam coś jest, tylko już macie świadomość, że coś jest nie tak. Tak, ja już wiedziałem, że ten polip jest, że on jest duży i że lekarz z jakiegoś powodu go nie wyciął. I jeszcze bardziej stresowała mnie sytuacja taka, że ja mam z tym polipem chodzić kolejne 7 czy 8 miesięcy do planowego usunięcia tego i stresować się, że to może być nowotwór. No niestety okazało się, że to rzeczywiście był nowotwór, jeszcze dodatkowo do tego złośliwy i jeszcze dodatkowo w klinice, w której został usunięty prywatnie, został usunięty niedoszczętnie, dlatego później były potrzebne kolejne operacje. Z chęcią bym się z tą panią doktor spotkał, która mnie wtedy tak bardzo zapewniała, że to na pewno nie jest żaden nowotwór i powiedział jej, jak sytuacja się skończyła. No, ale nie spotkałem jej już nigdy więcej. Może dobrze. Ale wiecie co? Co w takiej sytuacji w Polsce się robi? Idzie się prywatnie do ordynatora, ordynator albo tą drogą prywatną ustala wizytę dużo szybciej i nagle okazuje się, że nie czeka się pół roku, tylko miesiąc albo 2. Albo jeszcze bardziej patologiczne sytuacje, ordynator po prostu bierze łapówkę i ustala to jako sprawę nagłą. Nawet takie sytuacje miały miejsce na innych oddziałach, jak mój tata leżał w szpitalu i pacjenci potrafili się dostawać na oddział z dnia na dzień, bo byli jakimiś politykami, byli osobami, które miały jakieś możliwości i dobre znajomości. Słuchajcie, takie patologiczne sytuacje to są sprawy kryminalne. Ja uważam, że tutaj w stosunku do tych lekarzy te organy ścigane nie powinny mieć żadnych skrupułów. Takim lekarzom, które takie rzeczy robią, to są sprawy karygodne. I przede wszystkim, aby tę sytuację ukrócić, lekarze, którzy są lekarzami, którzy pracują w służbie zdrowia, nie powinni mieć prawa pracować w służbie, nie powinni mieć prawa przyjmować prywatnie, bo dochodzi właśnie do takich patologicznych sytuacji. Ale to powinno dotyczyć wszystkich. Ukrócamy wszystkie takie sytuacje i sprawa jest załatwiona. Prywatnie to prywatnie. Bo jeśli lekarz przyjmuje prywatnie, przyjmuje w szpitalu prywatnym, niech sobie przyjmuje. Ja uważam, że wolność Tomku w swoim domku, niech każdy lekarz pracuje gdzie chce. Cały ten system jest po prostu tragiczny. Słuchajcie, jakby to jest cała ta organizacja tej służby zdrowia w ten sposób od razu jest patologiczna od samego początku do samego końca. Kolejna sytuacja. Nie możecie się doczekać na rezonans magnetyczny czy inne badanie, bo się okazuje, że musicie czekać na takie badanie pół roku, tak? No i lekarz, który przyjmuje prywatnie, bierze od was prywatnie 300 czy 400 zł za wizytę i następnie zleca wam w szpitalu rezonans w trybie pilnym, za który płaci szpital i NFZ. No słuchajcie, to są sytuacje patologiczne. Jeśli pacjent tego wymaga w trybie pilnym, to niech to będzie robione na NFZ, ale drogą na NFZ, a nie sytuacje takie, gdzie większość pacjentów na NFZ czeka, a pacjent jest poza kolejki, bo ma znajomości, bo zapłacił za wizytę prywatną. To są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Słuchajcie, mi się zdarzyło kilka razy, że musiałem ten rezonans zrobić prywatnie i go robiłem, bo nie mogłem się doczekać. Mając nowotwór na jelicie grubym, po badaniu PET nie mogłem się doczekać rezonansu prostaty. A sytuacja była tak stresująca dla mnie, gdzie po prostu mój stan psychiczny był tak trudny, że stwierdziłem, że trudno, zapłacę za ten rezonans te 700 zł i zrobię go prywatnie, bo nie jestem w stanie czekać i walczyć z tym NFZ-em, tak?
No, sytuacje są wręcz patologiczne. A jak mam iść do lekarza, który od samego początku bierze wizytę prywatną, żeby potem robić to na NFZ, to są sytuacje karygodne i niedopuszczalne. No to jest po prostu patologia i patologią pogania. Ale NFZ pozwala na to, bo pozwala tym lekarzom pracować w kilku miejscach jednocześnie. Dodatkowo część lekarzy pracuje na kilku etatach jednocześnie. Przecież, słuchajcie, to jest na Boga do sprawdzenia. Słuchajcie, ja nie mówię, że wszystkie sytuacje, bo spotkałem naprawdę kilku porządnych lekarzy, którzy wywiązali się i dzięki nim jestem w takim stanie, w jakim jestem, zrobili swoją robotę, ale naprawdę większość lekarzy, może nie chcę generalizować, może nie większość, ale duża część lekarzy jest naprawdę nie w porządku i sposób, w jaki oni działają, to ta korzyść finansowa jest dla nich na pierwszym miejscu, co jest fatalne. I uważam, że w większości problem stoi po stronie NFZ-u. Ten system powinien być zreformowany od początku do końca, bo jest tragiczny. Słuchajcie, najbardziej patologiczne sytuacje. Rozmawiałem teraz, będąc na badaniach, rozmawiałem w szpitalu z pielęgniarką, która mówiła, że u nich w szpitalu na niektórych oddziałach w kwietniu teraz już nie ma limitów na niektóre badania. Czyli szpital pracuje, lekarze są w szpitalu, pielęgniarki są w szpitalu, pobierają wynagrodzenie, ale szpital nie wykonuje zabiegów, bo nie ma limitów. No to słuchajcie, o co tu chodzi? Są lekarze w szpitalu, pobierają pensję, są pielęgniarki w szpitalu, pobierają pensję, szpital pracuje, wszystko pracuje, nie ma limitów, nie ma wykonywanych badań, nie ma wykonywanych zabiegów. Czy to wszystko nie stoi na głowie? Co tam się dzieje do cholery? Według mnie w ciągu ostatniego roku jest jeszcze o wiele gorzej niż było wcześniej. Te pieniądze, które są płacone w tych ZUS-ach, nie są wcale takie małe. A sytuacja jest tragiczna. Nie daj Boże zachorować na raka, albo nie daj Boże zachorować poważnie. I potem jest taka sytuacja, że idziecie do jednego lekarza, odbijecie się od ściany, idziecie do drugiego lekarza, odbijecie się od ściany, z żadnej strony nie widzicie pomocy, wreszcie szukacie w tych naturalnych metodach, bo nie widzicie innego rozwiązania. Swoją drogą muszę wam powiedzieć taką rzecz, od kiedy jakby moja wiedza w tych wszystkich tematach, tych dodatkowych ziołach, naturalnych metodach się powiększyła, to powiem wam, że na wiele schorzeń, szczególnie w początkowym stadium, te naturalne metody są o wiele lepsze od leków. Ale tutaj też jest duża rola samych pacjentów. Słuchajcie, uczcie się, szukajcie informacji w książkach, szukajcie informacji w internecie. Jest kilka dobrych kanałów, takich jak dr Bartek czy Skoczylas. Doktor Skoczylas. Prowadzą te kanały w internecie o diecie. Pani gastrolog, jest pani gastrolog, gdzie są opisywane te sytuacje, co warto jeść, jak warto się badać, co warto zmienić w swojej diecie, co warto zmienić w swoich przyzwyczajeniach. Słuchajcie, to wszystko jest bardzo, bardzo pomocne. W wielu przypadkach sami możecie sobie pomóc. Oczywiście są sytuacje, gdzie medycyna tradycyjna jest niezbędna. No nie możecie na nowotwór leczyć się medycyną alternatywną. Według mnie, są ludzie, którzy się leczą, ale według mnie nie można tego robić, bo ryzyko dla mnie jest zbyt duże, że to się nie uda. Więc według mnie ta medycyna tradycyjna w tym wypadku jest niezbędna, a medycyna alternatywna, naturalna, jak ją nazywać, jest bardzo pomocna jako tutaj ten dodatek, tak? Jako tutaj w tej funkcji zapobiegania. Tutaj większe znaczenie ma ta medycyna chińska, czyli najpierw zapobiegać chorobie, a później dopiero leczyć, tak? Czyli jeśli chcecie być zdrowi, to zacznijcie od ograniczania tego cukru przede wszystkim, ograniczania tych złych tłuszczów. I tutaj jakby zadbajcie o siebie w pierwszej kolejności, zobaczycie, jak mocno to wam pomoże, tak? Ograniczcie te przetworzone produkty.
i jakby wprowadźcie jakieś takie zdrowe nawyki, ruch i tak dalej. Oczywiście to jest dużo łatwiej powiedzieć, bardzo trudno zrobić. Ja w momencie, kiedy stanąłem pod ścianą i było to dla mnie takie wybór życia i śmierci, wybór taki, że muszę zmienić, muszę poprawić wiele rzeczy w swoim życiu, jeśli chcę żyć, jeśli chcę, żeby też zrobić to dla mojej rodziny, żeby mógł funkcjonować, być z moimi dziećmi dalej, z Basią i tak, to muszę to zmienić, więc dla mnie to był wybór, który jakby inaczej nie mógł się potoczyć, ale jeśli w swoim przypadku postaracie się zadziałać wcześniej, czyli jeśli widzicie, że macie cukier podwyższony, macie cukier 120, 130, 150, to przestańcie jeść ten cukier. Tak, jak byłam w szpitalu, były pani, która miała bardzo mocną cukrzycę, brała insulinę. Brała insulinę, tak. I podjadała sobie cukiereczki, a potem się dziwiła, że ma cukier 300 coś. Tak, więc słuchajcie, jeśli macie takie sytuacje, że macie już cukier ponad 100, przestańcie jeść ten cukier do jasnej cholery bo jaki ma sens chodzić po lekarzach, leczyć się na cukrzycę, jak ktoś opierdzieli ptasie mleczko za przeproszeniem. No Jezus kochany, no wiecie, wiecie, no to po co tutaj się leczyć, jeśli ja rozumiem, że w momencie, kiedy wykryto u mnie nowotwór, to było łatwo odstawić cukier, odstawić to. Wiem, że to jest narkotyk, wiem, że to jest uzależnienie, wiem, że w momencie, kiedy się zje jedną czekoladkę, chce się zjeść jeszcze 10 i to jest bardzo trudne i ja wam nie mówię, że ja się nigdy nie złamałem, absolutnie nie, bo zdarzyło mi się coś tam powiedzmy zjeść, bo nie wiem, bo dzieci przyniosły jakiegoś loda mi dały i zjadłem tego loda i tak dalej i gdzieś tam się złamałem, mimo że nie powinienem, ale to nie są sytuacje częste. Jeśli nawet popełnicie ten błąd, znowu zjecie coś tam słodkiego, wracacie jakby do tego nałogu tych słodyczy, to miejcie na uwadze to, że sobie tym szkodzicie, tak? Tak samo z tym cholernym jedzeniem przetworzonym. Też trzeba, ja wiem, że czasem się nie da, ale to może zamiast tego jedzenia przetworzonego zjeść jakiś owoc, który tą energię daje szybciej i nawet zawiera ten cukier, ale będzie to przynajmniej w formie nieprzetworzonej, tak? Tutaj ten najgorszy syf zamienić na zdrowsze produkty. Dobra, odpaliłem się, już koniec tego. Koniec tego. Mieliśmy rozmawiać o patologii w służbie zdrowia. No. Wracając trochę. Kończąc już te tematy dietetyczne. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy akurat z mojego doświadczenia. Jak wiecie, w ostatnim czasie byłam w szpitalu, leżałam kilka dni w szpitalu na diagnostyce. No i też odnośnie tych terminów i jak długo się czeka i w ogóle, że to jest takie, jakie jest. Zostałam przyjęta w czwartek. W czwartek nie wydarzyło się absolutnie nic, czyli jeden dzień zmarnowany. W piątek miałam jedno badanie. Przez sobotę, niedzielę nic się nie działo. No wiadomo, weekend, no są lekarze, są pielęgniarki, ale totalnie nic się nie dzieje. Także odpoczywałam, jadłam wigdy, pieronek miałam z NFZ-u zapewniony i w poniedziałek miałam chyba jedno badanie. Wiecie, lewałam na neurologii, więc wiedziałam, jakie badania mają panie, które leżały ze mną w pokoju, więc wiedziałam, że jeszcze czeka mnie tam te wszystkie badania, już nie pamiętam jak się to nazywa, nie pamiętam. EEG? EEG, tak. Miałam mieć EEG na holterze, dodatkowo miałam takie sercowe, ze względu na zasłabnięcie podejrzewano, że coś z sercem jest nie tak, więc wiedziałam, że tych badań mam jeszcze kilka do odhaczenia, natomiast nic się nie działo. To znaczy miałam jedno badanie i nic, jedno krótkie badanie i nic więcej. Więc ten mój pobyt w szpitalu się przedłużał, chociaż te wszystkie badania mogły być wykonane równocześnie. Bo wiecie, EEG jest krótkim badaniem, holter wiadomo trzeba mieć całą dobę, ale to jakby jedno z drugiemu nie przeszkadza. Więc mój cały pobyt bardzo był rozciągnięty w czasie, więc trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przez to, że ja niepotrzebnie zupełnie leżałam tyle w szpitalu, chociaż można było to skondensować w krótszym okresie, to jakby ten czas na każdego pacjenta jakby jest zarezerwowany. Więc osoba, która czeka w kolejce do przyjęcia do szpitala,
no nie jest przyjmowana, bo ja tam jestem, chociaż ja tam nic nie robię i lekarze nic nie robią i sobie tylko, nie wiem, wypoczywam, a w tym czasie mógł zostać przyjęty ktoś jeszcze i jakoś to mogło funkcjonować bardziej sensownie dla pacjenta. No bo ja nie rozumiem, po co ja tam byłam tyle dni. To znaczy, dla ciebie, Basia, to jest dziwne, dla mnie już to nie ja jest... wiem, że to dla systemu, a może nie, dla NFZ-u to jest bardzo złe, ale chodzi o to, że za każdy dzień mojego pobytu jest płacone. Czy jest zrobione, czy jest nierobione, jest płacone. Ja powiem wam tylko jedną ciekawą rzecz. 10 czy tam 12 lat temu miałem problem z zatokami, z przegrodą nosową i wtedy bardzo mało miałem do czynienia z służbą zdrowia, ale potrzebowałem akurat, bo... Ale ja to bardzo dobrze wspominam te twoje zabiegi. No bardzo dobrze, dlatego chcę o tym powiedzieć jako alternatywę do tego, co ty miałaś robione. I słuchajcie, wtedy poszedłem do lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny dał mi skierowanie do laryngologa, laryngolog stwierdził, że mam polipy w zatokach, które trzeba usunąć. I słuchajcie, zastanawialiśmy się, gdzie to usunąć. Wtedy okazało się, że taki prywatny szpital, powiem nazwę, nie ma to większego znaczenia, Tom Med z Katowic, ma umowę z NFZ-em, robi takie usługi. Słuchajcie, poszedłem tam jednego dnia, chyba nawet po południu, zapisali mnie do szpitala, przyjęli mnie do szpitala, tego samego dnia usunęli mi zatoki, polipy w zatokach, ponieważ jakby to było w narkozie i tak dalej i duże krwawienie było, więc jeden dzień byłem w szpitalu, wszystko było dobrze, następnego dnia byłem wypisany. W prywatnym szpitalu, gdzie prywatna firma za to płaci i kasuje za to NFZ, trwa to jeden dzień. Następnego dnia. Dobę. Trwa to dobę. Żeby nie było tak, że to jest przypadek, ten sam lekarz przy okazji stwierdził, że mam krzywą przegrodę nosową. Wiedziałem, że mam krzywą przegrodę nosową od dziecka, więc jakieś pół roku czy rok później zostałem tam przyjęty. Jeszcze oczywiście musiałem dostać skierowanie z NFZ-u, dostałem skierowanie z NFZ-u i miałem drugą operację na wyprostowanie tej przegrody nosowej. Dokładnie taka sama sytuacja. Jednego dnia zostałem przyjęty, została wykonana wyprostowanie tej przegrody nosowej. Cholernie bolesne jest później po tym zabiegu, bo ma się w nosie tam te wszystkie opatrunki, tragedia. Ale jednego dnia zostałem zapisany, zabieg został wykonany, drugiego dnia zostałem zwolniony. Pięknie wszystko działało. Opieka super, wykonanie super, da się. Ten system wcale nie musi tak działać. Wcale nie musi. To jest wszystko patologia NFZ-u, to jest wszystko naciąganie NFZ-u przez lekarzy szpitali na pieniądze, co nie oznacza, że lekarze są wszyscy źli. Absolutnie nie. Mamy bardzo... Spotkaliśmy kilku naprawdę dobrych lekarzy. Nasza pani doktor rodzinna. Doktor, nie będziemy mówić nazwiska, bo za dużo ludzi do niej pójdzie, się nie dostaniemy. Nie dostaniemy się. W każdym razie super pani doktor. Moja doktor gastrolog ze szpitala na Ligocie. Super pani doktor, naprawdę mega jesteśmy z niej zadowoleni. Więc zdarzają się naprawdę dobrzy lekarze, tacy z powołania, tacy, którzy szukają, którzy chcą człowieka uleczyć, więc absolutnie nie jest to tak, że wszyscy lekarze są kiepscy czy źli. Są dobrzy i ja uważam, że system oceny lekarzy, system wynagradzania lekarzy jest całkowicie zły i powinien być całkowicie zmieniony. To jest po prostu sytuacja patologiczna, a to, że lekarze ciągną kilka etatów, że pracują i prywatnie, i publicznie, i pracują po 48 godzin na raz, to jest patologia całkowicie bez sensu. Powiem wam sytuację, jak leżałem na chirurgii onkologicznej w Katowicach. Ogólnie większość oddziału oceniam pozytywnie i większość lekarzy ale było na przykład tam taki lekarz w bardzo, bardzo podeszłym wieku. Ogólnie moje zdanie jest takie, że zdecydowanie większy problem z wszelkiego rodzaju łapówkarstwem, wizytami domowymi, takimi prywatnymi i tak dalej jest wśród starszych lekarzy. Z mojego 2-letniego doświadczenia ale to jest, wiecie, znaczy to nie mówię, że wszyscy lekarze są tacy, ale ten problem jest zdecydowanie większy wśród starszych lekarzy. Nie mówię, że każdy starszy lekarz tak jest, ale on jest zdecydowanie większy. I tam na tej chirurgii onkologicznej był taki starszy lekarz, który przyjmował dobrze po 70, nawet może koło 80. I słuchajcie, ja
czułem się źle. Miałem jakieś takie zakażenie, nie wiem, poszpitalne tutaj tego układu moczowego, tam gdzieś mnie szczypało, coś chyba po cewniku czy coś i wzywałem pielęgniarki, mówię, że no boli mnie tu wszystko i potrzebuję pomocy. Słuchajcie, była godzina chyba 8 czy 9, lekarz był onkolog jeden starszy, on nawet nie przyszedł do mnie, powiedział, żebym poczekał do jutra, kiedy mnie naprawdę cholernie bolało, a byłem jakby po zabiegu też innym i on mówi, żebym poczekał, nawet nie przyszedł do mnie, nie zajrzał. Później się okazało, że po prostu jak sobie poszedł spać o 8, tak przyszedł wyspany do nas na obchód o 8 rano. Przez te wszystkie godziny to nawet nie wychodził ze swojego pokoju, tak? Czyli pacjenci onkologiczni po zabiegach i tak dalej. A wiem o tym, bo akurat leżałem w takim miejscu, że było widać, gdzie wchodził, gdzie wychodził, tak? A większość nocy nie spałem, nie było go też pytałem siostrę później, no nie wychodził stamtąd, nie przychodził bo miał do mnie przyjść i oczywiście nie pojawił się do rana, tak? U pacjenta onkologicznego po zabiegu, bo on się musiał wyspać. No ale jeśli pracuje na 5 etatach, no to musi się wyspać. Mimo że za ten dyżur nocny bierze pewnie 1000 zł, tak? Więc o czym my rozmawiamy? No, ale dobra, może żeby zakończyć pozytywnie, ja uważam, że są porządni lekarze, ci porządni lekarze powinni być premiowani, powinni być nagradzani, powinni zarabiać lepsze pieniądze, bo to też jest oczywiście ważne jak dla każdego człowieka, a te wszystkie patologie powinny być ukrócane. Nie wiem, co z tymi kiepskimi lekarzami powinno być. Ja też może powiem, że podczas mojego pobytu w szpitalu, nie mogę powiedzieć, byłam bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o obsługę lekarską, pielęgniarską również, było wszystko w porządku. Bardziej przeszkadza mi to, że to było za długo i ktoś inny mógłby w tym czasie też z tego skorzystać. Niekoniecznie to musiało tak wyglądać. Przede wszystkim na podstawie tutaj leżenia w szpitalu prywatnym, a w szpitalu publicznym. W szpitalu prywatnym macie robione to, co ma być zrobione, jest bardzo dobrze zorganizowane, robicie i do domu. A tutaj siedzicie dzień, czekacie drugi, trzeci. Wśród tych osób chorych często jesteście, źle się czujecie, bo to na nikogo nie wpływa psychicznie dobrze leżenie w szpitalu. Czujecie się coraz gorzej, bo też leżycie, nie ruszacie się za wiele. Tak, ja zawsze myślałam, że jak Norbert idzie do szpitala, to tak sobie odpocznie, a się wyśpi, powiem wam tragedię. Wszystko mnie bolało po 2 dniach. No, efekt jest taki, że ja po tygodniu w szpitalu, też oczywiście wszystko zależy od tego, jaki zabieg jest wykonywany, co tam jest robione, ale to po tygodniu w szpitalu to się czuję tak, że muszę miesiąc dochodzić do siebie, tak? To często też psychicznie muszę odreagować, bo no to często są poważne sprawy, więc to tutaj jakby to też jest ważne. Nie będziemy już was zamęczać, może tylko pewnie wiele osób z was będzie pytać o nasz stan zdrowia, o mój stan zdrowia, o Basi stan zdrowia. Na razie jest trochę lepiej. Ja miałem taki troszkę gorszy moment w styczniu, tam na początku, gdzie wyszły mi gorsze wyniki z wielu rzeczy takich prywatnych, z takich jakby planów. Musieliśmy je zmienić, musieliśmy trochę tam, chcieliśmy iść w taki duży projekt. Planowaliśmy go w zasadzie w listopad, grudzień, styczeń. Wycofaliśmy się w styczniu z tego powodu, że ja miałem problemy, bo miałem pogorszone wyniki przez pewien czas. No nie mówiliśmy o tym publicznie, bo to też nie zawsze dla nas jest takie łatwe. Tutaj też te Basi problemy wyszły w międzyczasie, ale jest lepiej. Chcemy iść, chcemy robić nowe rzeczy. Wiadomo, że też pracujemy zawodowo trochę, aczkolwiek zmieniły się też w ciągu tych 2 lat nasze priorytety. Bardziej chcemy się skupiać na tym, żeby poświęcać więcej czasu dzieciom, spędzać z nimi tego czasu jak najwięcej. Nigdy człowiek nie wie, ile mu zostało, ile tego czasu będzie mógł poświęcać. Ten czas, który zmarnowany, kiedy mija to dzieciństwo naszych dzieci, nie jesteśmy z nimi, on się nie wróci, więc ja z mojej perspektywy, z tego jak na to teraz patrzę, chcę im poświęcać dużo więcej czasu niż kiedyś, kiedy pracowałem po 15 godzin dziennie. Wiadomo, to się opłacało finansowo, jakieś tam pieniądze zarobiłem, dzięki temu teraz mogę pracować trochę mniej,
ale chcę więcej tego czasu poświęcać dzieciom, chcę więcej pracować z nimi, chcemy robić nadal jakieś projekty nowe, mamy fajny plan, czy on wypali, czy nie wypali, bardziej on jest planem dla nas, takim powiedzmy rekreacyjno przyjemnym, nie jest to plan inwestycyjny, miał być plan inwestycyjny duży, zrezygnowaliśmy z tego powodu, że to zdrowie nie poukładało się tak jak chcieliśmy. I tak jak Norbert mówi, chcemy trochę zmienić proporcje, praca zawodowa, a rodzina, bardziej rodzina. Dlatego też ostatnio nagrywaliśmy dużo mniej takich tematów, bo my chcemy ten czas poświęcić dzieciom. Jeśli mamy wam coś wartościowego wam do przekazania, to wam przekazujemy, ale też nie będziemy sobie nabijać jakimiś tam wyświetleń, jakimiś tam rzeczami, bo to czasem są nasze prywatne rzeczy, którymi nie chcemy się podzielić. Czasem mamy ochotę się podzielić, ja lubię się wygadać, więc ja się wygadam. Basia nie ma takiej potrzeby, ona trochę inaczej funkcjonuje, więc ona często nie chce wiele rzeczy mówić, więc uważam, że jeśli nie tego, to jest absolutnie niewskazane. Ja lubię się wygadać, więc ja wam mówię, wtedy się czuję lepiej, więc działa to w dwie strony, w sensie dla mnie, jak się wygadam, jest okej. Dobra, nie będziemy was już zabudzać. Wystarczy. Na dzisiaj, co chcieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Piszcie swoje komentarze. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie. Słuchajcie, starajcie się zmienić to, co możecie w waszym życiu, czyli dieta, wysypianie się. To, żeby ograniczyć stres, to każdy wie, ale to jest często w ogóle absolutnie niewykonalne. Co z tego, wiadomo, można gdzieś minimalizować takie rzeczy, gdzie to stres może wystąpić. Przez planowanie, przez organizowanie można z pewnych rzeczy, ale najbardziej stresowych sytuacji i tak nie unikniecie. To, że spotkacie na swojej drodze debila, który wam wytoczy sprawę w sądzie, albo zrobi wam jakąś krzywdę, albo coś się złego, nie unikniemy takich sytuacji. Na parkingu albo przerysuje samochód, albo coś zrobi, albo wszystkich sytuacji nie unikniemy. Musimy z tym żyć. To co? Dziękujemy za oglądanie i do następnego.